Dawno, dawno temu, kiedy to jeszcze Robert Lewandowski był nikomu nieznanym piłkarzem Delty Warszawa, jego ponadprzeciętny talent został już wtedy dostrzeżony przez pewnego człowieka. A człowiekiem tym był Sylwiusz Mucha Orliński, który dziś pełni funkcję dyrektora sportowego klubu Znicz Pruszków. Jest bardzo prawdopodobne, że gdyby nie ta postać, kariera lewego mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. To właśnie pan Sylwiusz w swoim czasie sprowadził Roberta do trzecioligowego Znicza, pomimo faktu, że piłkarza dopiero co pozbył się. Tak, wiem, to mocne określenie, ale patrząc przez pryzmat tego, w jaki sposób Legia podziękowała Robertowi za współpracę, myślę, że adekwatne. Tak więc pozbył się nasz czołowy klub ze stolicy ze względu na kontuzję mięśnia dwugłowego. Choć z jednej strony Lewandowski nie był wtedy jeszcze sprawny i kuśtykał, to Mucha Orliński mimo wszystko widział w nim nieoszlifowany diament i dał mu szansę wykazać się w klubie z Pruszkowa. Zapraszam Was na wywiad, który przeprowadziłem z nim na terenie Znicza Pruszków. Zanim przejdziemy, dwie rzeczy. Wywiad ten umieściłem już w moim 50-minutowym dokumencie o Lewandowskim, więc nie zdziw się, jeśli już go oglądałeś. Po prostu teraz umieszczam go jako osobny film dla tych, którzy nie oglądają długich filmów. Druga sprawa, mój mikrofon postanowił przestać ze mną współpracować i jakość mojego głosu jest słaba. Ale pana Sylwiusza słychać na szczęście dobrze. Tyle. Zapraszam do wywiadu. Jest ze mną dyrektor sportowy klubu Znicz Pruszków, Sylwiusz Mucha Orliński, który pamięta czasy, kiedy Robert jeszcze nie grał w tym klubie. Jak to było? Mówił Pan jeszcze dopiero co ja przyszedłem, że pamięta Pan czasy, kiedy Robert Lewandowski grał w Delcie Warszawa. Jak go Pan wypatrzył? Jeździliśmy na ten zespół, oglądać go. Wiedzieliśmy, że ten klub podupada, ma się rozsypać ta pierwsza ich drużyna. W związku obserwowaliśmy zawodników, którzy są młodzi, perspektywiczni, bo większość tam takich zawodników grała. Oglądaliśmy kilka meczy. Chcieliśmy pozyskać stamtąd 4 zawodników, 3 się udało, jednego nie. Tym jednym był Robert Lewandowski, który w tym czasie przeszedł do Legii Warszawa. Czymś się wyróżniał spośród pozostałych? No, na pewno miał instynkt do strzelania bramek, widać, że miał smykałkę. Był w bardzo młodym wieku, miał dopiero 17 lat, jeszcze nieskończone w tym czasie. Także było widać, że na tle innych zawodników i w tak młodym wieku jest to gracz bardzo perspektywiczny, który może zrobić dużą karierę. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o sprowadzenie Roberta Lewandowskiego tutaj do Znicza Pruszków? Przecież Legia Warszawa, zanim Lewandowski od niej odszedł, lekarze Legii wydali oświadczenie, że piłkarz nie nadaje się do gry na profesjonalnym poziomie, a mimo to go przyjęliście. Trudno mi powiedzieć. Moim zdaniem Legia mu postawiła za wysokie progi na ten czas, jak miał 17 lat, bo jak do nas przyszedł, to jeszcze nie miał 18 roku życia. Czyli tak naprawdę 17 lat. Postawili mu bardzo wysoką poprzeczkę, czyli ekstraklasa. Moim zdaniem on jeszcze na tamte czasy nie był gotowy, żeby grać na tak wysokim poziomie. Ale widzieliśmy coś w nim, że ma duży potencjał, że jak go przygotujemy odpowiednio, odbudujemy go po urazie, bo był moim zdaniem źle przez Legię oceniany, dlatego że nie można zawodnika po urazie od razu oceniać go w perspektywie takiej, czy on już powinien grać w Ekstraklasie, czy nie, tak? A ten uraz był dosyć długi, około 3-4 miesięcy z tego co pamiętam. Dlatego się zdecydowaliśmy, oglądaliśmy go wcześniej i te wcześniejsze oględziny Roberta zdecydowały o tym, że mogliśmy go brać w ciemno, bo widzieliśmy, że jest w nim bardzo duży potencjał piłkarski. Objawiający się w postaci? On miał wtedy praktycznie parę takich rzeczy, co go predysponowało. No, paru takich nie miał, ale widzieliśmy o tym, że jeżeli ktoś ma te czucie, jeżeli ktoś, piłka go szuka w polu karnym, jeżeli wiedzieliśmy, że umie 1 na 1 zawodników ogrywać. No nie miał na tamte czasy jeszcze przygotowania fizycznego, tak? No bo to był młody dzieciak, który jeszcze nie był obudowany w mięśnia, ale to wiedzieliśmy, że to może przyjść z czasem, tak? Ale te najważniejsze rzeczy, które można ocenić wtedy, czy to jest perspektywiczny gracz, czy nie, no to oceniliśmy go bardzo pozytywnie. I kiedy pierwszy raz zetknął się Pan z Robertem, jaki on był, jeśli chodzi o charakter, usposobienie? Znaczy jaki był? No to był w ogóle bardzo spokojny chłopak, ale też od początku miał swój jakiś tam cel w życiu, który chciał realizować i moim zdaniem
jego kariera piłkarska to po prostu jego plan jest od, można powiedzieć, 17 roku życia. Bo jak przychodząc do nas, to już we wstępnych rozmowach już miał plan, gdzie będzie w danym momencie grał i jak chce, żeby ta kariera dalej się jego potoczyła. Czyli nie zależało mu na wyjazdach za granicę, zależało mu na Zniczu Pruszków, zależało mu potem na klubie Ekstraklasy, który spełnił 2 lata w Lechu Poznań, a po tym czasie powiedział, że dopiero pójdzie na zachód, jak będzie gotowy. No i tak zrobił. Czyli tak naprawdę on tą karierę sobie wcześniej zaplanował. Kiedy czytałem biografię Lewandowskiego, wielokrotnie tam padały słowa, że zawsze miał obok siebie kogoś lepszego niż on sam. Zawsze musiał kogoś gonić. Czy w perspektywie czegoś takiego można było wtedy już stwierdzić, że Lewy ma potencjał na piłkarza, który dzisiaj jest wymieniany wśród najlepszych? No moim zdaniem to powiedział szczerą prawdę, dlatego że przychodząc do nas też nie miał pierwszego składu, czyli musiał gonić ten pierwszy skład. Trwało to chyba około 5-6 tygodni. Dostał szansę i ją wykorzystał. W Lechu Poznań też miał bardzo trudnego napastnika. W Borussii też miał gracza, który strzelał bardzo dużo bramek. Nie pamiętam, on się chyba Bariusz się nazywał. Także w każdym z tych klubów nie miał od razu miejsca. Może teraz jest pierwszy klub Barcelona, który widział, jak go ściągnęli, że od razu on gra i nikt inny, tak? Ale w tych poprzednich klubach musiał sobie to miejsce wywalczyć. I pod tym względem no, poznało się jego charakter, że to jest jednak bardzo pozytywny charakter. U nas dużo piłkarzy poddaje się za szybko. Spotkał pan go już w chwili, kiedy był na topie? Tak, my się często spotykaliśmy. Teraz Jak to wygląda, jeśli chodzi o teraz? Znaczy wiadomo, że nie mamy takiego kontaktu z Robertem, jak mieliśmy kiedyś jeszcze, jak grał w Lechu Poznań czy w Borussii Dortmund, tak? No teraz myślę, że będzie jeszcze cięższy kontakt, ale to jest naturalna rzecz, także człowiek, który robi tak dużą karierę, no to niestety on musi się skupić na tym, co robi najlepiej i to naprawdę obserwuje mu bardzo dużo czasu. Niektórzy myślą, że obejrzenie meczu to jest tylko ta praca, troszeczkę na treningu i to jest wszystko. Nie, to jest 24 na dobę. Zawodnik musi być naprawdę, żeby grać na takim wysokim poziomie, naprawdę przygotowany, czyli musi pracować i na treningach, i mentalnie, i wypoczywać. No wiele rzeczy na to wpływa, także teraz na pewno te kontakty będą jeszcze rzadsze, także... Ale dla mnie to jest normalne. Niektórzy na przykład uważają, że powinien być wszędzie. No, nie ma takiej osoby, co mogła być wszędzie na świecie o każdej porze i każdego zadowolić, tak? Także zobaczymy, jak to będzie. Tyle. Bardzo dziękuję.